Nazywam się Piotr Czaban i witam Was na kanale Czaban robi raban. Miałem opowiadać o muzyce i przyrodzie. Jednak od 2021 roku informuję głównie o kryzysie humanitarnym, który nadal trwa. I dzieje się tu, gdzie mieszkam, czyli na Podlasiu, na pograniczu polsko-białoruskim. Czasami poruszam też inne, ważne dla mnie tematy. Wszystkie moje publikacje powstają dzięki wsparciu patronów na portalu patronite.pl/Czaban robi raban. Jeżeli uważasz, że to, co robię, jest ważne, dołącz do tego grona. Z kolei stawiając mi wirtualną kawę na portalach Subpi i Buy Coffee, stawiasz na niezależne dziennikarstwo. Dodaj komentarz, zasubskrybuj ten kanał, włącz powiadomienia. Nie widzę takiego powodu, no po prostu sala jest duża, ale prosiłbym, żeby też Państwo dołożyli pewnych starań, Fundacja Ordo Iuris, tutaj jest pełnomocnictwo procesowe, które zostało załączone, natomiast Stowarzyszenie Marsz Niepodległości to już reprezentacja wynika z KRS-u. Dobrze, ten wniosek będzie za chwilę rozpoznawany, bo stowarzyszenie i fundacja nie są na razie dopuszczeni do... Czy są jakieś wnioski wniosku, który został złożony przez Stowarzyszenie Fundację Ordo Iuris i kolejny wniosek dotyczący Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. W przypadku Stowarzyszenia Marsz Niepodległości jest też tutaj mowa o działaniu na rzecz poszanowania w przestrzeni publicznej duchowego dziedzictwa narodu, w którym zakorzeniona jest kultura polska. Ochrona granic Polski, no, temat, przedmiot tego postępowania jest jasny. W ocenie stowarzyszenia jak najbardziej te cele statutowe, które stowarzyszenie realizuje, pokrywają się z przedmiotem tego postępowania. W przypadku Fundacji Ordo Iuris z kolei mowa jest tutaj o też o podtrzymywaniu, upowszechnianiu tradycji narodowej, upowszechnianiu ochrony wolności praw człowieka, ale również udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa. Wysoki Sądzie, to postępowanie, jak widzimy, cieszy się wysokim zainteresowaniem i mediów, i społeczeństwa. Jestem na dzisiejszej rozprawie po raz pierwszy w tym postępowaniu. Widzę, że zostały dopuszczone do tego postępowania inne organizacje społeczne. W związku z tym też dla zachowania pewnego rodzaju równowagi, reprezentacji organizacji społecznej w niniejszym postępowaniu zasadnym jest, aby sąd dopuścił obydwie organizacje do uczestnictwa w niniejszym postępowaniu. Wysoki Sądzie, wydaje się, że skoro już tyle organizacji zostało dopuszczonych do udziału w tym procesie, to niesprawiedliwe byłoby odmówienie dopuszczenia jakiejkolwiek organizacji na tym etapie. Niemniej jednak chcąc być konsekwentna na początku procesu, pozostawiam to do uznania sądu. Obrona nie zgadza się na dopuszczenie wskazanych dwóch podmiotów do udziału w niniejszym postępowaniu w charakterze organizacji społecznych. Artykuł 90 w paragrafie 3 mówi także o związaniu interesu społecznego lub indywidualnego z rozpoznawaną sprawą. Otóż, Wysoki Sądzie, ta sprawa nie dotyczy ochrony granic, o czym warto byłoby wiedzieć, składając wniosek o przystąpienie do udziału w niej. Sprawa ta została zakwalifikowana z artykułu 264a, paragraf 1 Kodeksu Karnego, w którym to przepisie słowo granica odmieniane na wszystkie możliwe przypadki nie występuje. Nadto, Wysoki Sądzie, ja pragnę zwrócić uwagę na treść wyroku Sądu Najwyższego z 14 czerwca 2023 roku wydanego w sprawie 3 KK 340/22, w którym to Sąd Najwyższy, mnie wydaje się, że w sposób przekonujący i zasadny zwrócił uwagę na następujące kwestie. Tu, przepraszam, pozwolę sobie zacytować.
Przepis artykułu 90 paragraf 1 wskazuje, że w postępowaniu sądowym udział w postępowaniu może zgłosić organizacja społeczna, jeżeli zachodzi potrzeba ochrony interesu społecznego lub interesu indywidualnego objętego zadaniami statutowymi tej organizacji, w szczególności ochrony wolności i praw człowieka. Treść, już będę skracał, artykułu 90 paragraf 1 w powiązaniu z artykułem 90 paragraf 5 k.p.k. należy odczytywać łącznie, a ta jednoznacznie wskazuje, że interes społeczny lub indywidualny, którego potrzeba ochrony stanowi przesłankę dopuszczenia przedstawiciela organizacji społecznej do postępowania w sprawie, musi wykazywać związek właśnie z tą konkretną sprawą. Tym samym pod pojęciem interesu społecznego lub indywidualnego, użytym na gruncie przywołanych przepisów, należy rozumieć tego rodzaju konkretne interesy społeczne lub indywidualne, których potrzeba ochrony wynika ze specyfiki danej sprawy, w szczególności z jej przedmiotu, specyficznych okoliczności, które pojawiły się w jej toku. Za interes takowy nie może być więc potraktowana ogólnie wskazana potrzeba ochrony praw człowieka czy prawo oskarżonego do obrony. Wysoki Sądzie, cele statutowe obu podmiotów, i Fundacji Ordo Iuris i Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, nie wskazują na żaden interes społeczny bądź indywidualny objęty celami statutowymi obu tych organizacji, które w relacji do przedmiotu niniejszego postępowania nakazywałyby rozważanie tego, czy dopuścić oba te podmioty do postępowania w charakterze organizacji społecznych należy, czy też nie. Stąd mój sprzeciw i stanowisko procesowe. Dziękuję. Postanowienia. W trybie artykułu 90, paragraf 4 Kodeksu Postępowania Karnego dopuścić do udziału w charakterze przedstawiciela społecznego adwokata Bartosza Malewskiego, tak? Adwokata Bartosza Malewskiego, a tak reprezentującego Fundację Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, a także Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, a także dopuścić wspomniane organizacje jako przedstawicieli społecznych. Proszę Państwa, statut obydwu organizacji wprost zawiera zapisy, jeżeli chodzi o Marsz Niepodległości, upowszechnienie i ochrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich. Jeżeli chodzi o Fundację Ordo Iuris, afirmowanie przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka oraz działania na rzecz ochrony wynikających z niej praw człowieka i obywatela. Wydaje się sądowi, że zarzut, przynajmniej dotyczący jednej z oskarżonych, dotyczy szeroko rozumianych kwestii pomocy humanitarnej. Tak to rozumiem i tak to odbieram. Jeżeli tak, to niewątpliwie sąd będzie musiał się odnieść do praw człowieka wyrażonych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i tego, jak ów zapis, czy owe zapisy dekodować w zakresie czynności, które się w granicach tychże zapisów mieszczą. Niezależnie zatem od tego, bo jak rozumiem Państwo znajdujący się tutaj jako przedstawiciele strony społecznej raczej reprezentują różne oceny praw człowieka, niezależnie od tego, jak to czynią, sądowi się wydaje, że interes wymiaru sprawiedliwości wskazuje, że każde ze spektrów ocennych, które będą prezentowane w tej sprawie, będzie wysłuchane i może wpłynąć na prawidłową i właściwą ocenę zdarzeń, które są przedmiotem niniejszego postępowania.
Zatem dalszy udział w rozprawie pana mecenasa sąd potwierdza jako przedstawiciela społecznego. Czy są jakieś inne wnioski dowodowe, formalne jeszcze? Słuchamy zatem wniosku dowodowego pani prokurator. Wykonanie wniosku o wpuszczenie jako dowodu zawartością materiałów postępowania Wojewódzkiego Wydziału Miejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie w postaci screenów, wiadomości oraz nagrań głosowych przekazywanych za pomocą komunikatorów internetowych dotyczących migracji na okoliczność organizowania przez oskarżonych wspólnie w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami nielegalnego przekraczania granicy Republiki Białorusi Rzeczpospolitą Polską oraz organizowania dalszego transportu do państw Europy Zachodniej. Wysoki Sądzie, wnioskowany materiał przeze mnie został zabezpieczony podczas oględzin samochodu marki Volkswagen. Pani prokurator, ja mogę ten wniosek, czy to jest oficjalny wniosek na piśmie, czy nie, czy tylko pani notatki? Przepraszam najmocniej. A czy drugi egzemplarz dla obrony? Egzemplarze są dla stron, za chwilę najpierw wolałabym wygłosić. Przedstawić. Tak, Dobrze, sam proszę wniosek. bardzo. Tak jak mówiłam, materiały pochodzą z telefonu, który został ujawniony podczas oględzin pojazdu marki, w którym w dniu 22 marca 2022 roku poruszała się pani Kamila Jagoda-Mikołajek wraz z panem Mariuszem Chyrzyńskim. Telefon ten został ujawniony pod wycieraczką kierowcy. Przypominam, że tego dnia kierowcą była pani Kamila Jagoda-Mikołajek. Sam fakt ukrycia tego telefonu pod wycieraczką wskazuje, że ten telefon był na tyle istotny dla oskarżonych i cenny, że nie powinien on się znaleźć w posiadaniu organów ścigania. Biorąc pod uwagę jego zawartość, wcale mnie to nie dziwi, że był tak cenny. O tym, że telefon ten należał do pani Kamili Jagody-Mikołajek, świadczy chociażby fakt, że konto Google Chrome zainstalowane na tym telefonie było zarejestrowane, połączone z danymi pani Kamili Jagody-Mikołajek. Ponadto konto Facebook było połączone również z numerem telefonu pani Jagody Kamili Mikołajek, a nadto osoba, która wymieniała się korespondencją, nagraniami głosowymi z organizatorem działającym poza terytorium państwa polskiego, posługiwała się pseudonimem Mila, czyli skrótem od imienia Kamila. Ogólnie można powiedzieć, Wysoki Sądzie, że ten materiał dotyczy szeroko pojętej migracji. Niemniej jednak są takie szczegóły, które są dość pikantne. Między innymi, Wysoki Sądzie, w tych rozmowach pojawiają się instrukcje dla migrantów, jakie trasy mają wybierać, aby najbezpieczniej i najszybciej dostać się do państw Europy Zachodniej. Ponadto mowa jest również o kwotach pobieranych od cudzoziemców za taki transport, a ponadto instrukcje migrantów, jak mają się zachowywać i co mówić wobec organów ścigania, przez których zostaną zatrzymani na terenie Polski. W tych instrukcjach kładzie się duży nacisk na mówienie nieprawdy i wyolbrzymianie pewnych sytuacji, jak na przykład mówienie, że byli bici przez polskie służby, przez polskie wojsko czy Straż Graniczną, albo że byli odprowadzani do granicy białoruskiej więcej razy niż miało to rzeczywiście miejsce. Ponadto w tych nagraniach mowa jest o tworzeniu tzw. obiektów tymczasowych, domów bezpiecznych na terenie państwa polskiego, z których następnie cudzoziemcy mieli być transportowani do państw Europy Zachodniej. To pokazuje, że Polska nigdy nie była, nie jest i nie będzie celem samym sobie dla cudzoziemców. Jest pewnym przystankiem w ich podróży do państw Unii Europejskiej. Dodatkowo wśród tych nagrań są komunikaty wymieniane z panią Kamilą Jagodą-Mikołajek z organizatorem, którego prosi o listę kontaktów do kurierów. Kurierzy są to osoby, które dostarczają środki transportu, aby odebrać cudzoziemców, którzy nielegalnie, ale skutecznie przekroczyli granicę z Białorusi do Polski. I fakt, że pani Kamila Jagoda-Mikołajek tą listę uzyskuje od organizatora, są słowa podziękowania za tą listę, ale również fakt, że na tym telefonie zostały ujawnione dane 2 cudzoziemców, których Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, 7 Zamiejscowy Wydział Karny w Hajnówce, w dniu 25 października 2022 roku skazał za czyn z artykułu 18 paragraf 3 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 264 paragraf 3 Kodeksu Karnego. I element, który mnie chyba najbardziej zaskoczył w tych rozmowach, otóż pani Kamila Jagoda-Mikołajek w konwersacji z organizatorem deklaruje możliwość płacenia tym kurierom, płacenia z pieniędzy pochodzących od Polaków, które były przekazywane jako darowizny na rzecz pomocy migrantom. Ciężko zarobione pieniądze przez Polaków,
które przekazywali zgodnie z ich przekonaniem na słuszny cel, były w istocie przekazywane na finansowanie handlu ludźmi i organizowanie nielegalnego przekraczania granicy. Wysoki Sądzie, dodatkowy materiał dowodowy jednoznacznie wskazuje, że oskarżeni brali udział w organizacji nielegalnego przekraczania granicy i ich zachowania, pomimo tego, że tak by chciała obrona, nie można analizować w oderwaniu od szerszego kontekstu problemu na granicy czy ochrony granic. Z tym problemem borykamy się od 2021 roku. I ten materiał również potwierdza, że zachowania oskarżonych sięgają tak dalekiego czasu. W świetle nowych dowodów, Wysoki Sądzie, wnoszę o pouczenie stron o treści artykułu 399 Kodeksu Postępowania Karnego i uznanie oskarżonych za winnych organizacji nielegalnego przekraczania granicy, wspólnie w porozumieniu ze sobą oraz innymi nieustalonymi osobami, to jest oczyn z artykułu 264, paragraf 3 Kodeksu Karnego. Dziękuję. Według decyzji sądu ja się dostosuję. Albo proszę o przerwę w tej chwili celem umożliwienia zapoznania się z wnioskiem. Ja widziałem wstępnie, że on jest dość obszerny, ale postaram się stanąć na wysokości zadania. Ewentualnie, jeżeli sąd nie widzi przeszkód, bo mówimy o wniosku dowodowym, o procedowanie w dniu dzisiejszym zgodnie z porządkiem zaplanowanych czynności i zakreślenie obronie terminu do zajęcia stanowiska w tej kwestii. Ja powiem tylko tyle, ale mówię to nie znając treści wniosku, że z ustnej wypowiedzi pani prokurator nie dowiedziałem się, by materiał ten, który przedstawia sądowi, a którego nie znam, pozostawał w jakiejkolwiek relacji do zdarzenia historycznego objętego aktem oskarżenia w niniejszej sprawie. Mówię to nawiązując do wypowiedzi pani prokurator, być może z treści wniosku powezmę inne informacje. Więc albo proszę o przerwę, albo o zakreślenie, albo o doręczenie, znaczy tak czy inaczej proszę o doręczenie mi odpisu wniosku i albo o przerwę teraz w rozprawie, albo o zakreślenie terminu do zajęcia stanowiska. W przedmiocie wniosku dowodowego oskarżenia sąd wniosek ten procedowanie tego wniosku podejmie w późniejszym terminie. Jednocześnie w związku ze złożonym wnioskiem zobowiąże wnioskodawcę, prokuraturę rejonową w Hajnówce do wskazania w terminie 7 dni na piśmie zakresu, w jakim wniosek dowodowy dotyczy istoty sprawy, a w szczególności gdzie, na których kartach, bo jest ich sporo, tychże materiałów znajdują się komunikaty bądź inne treści mające związek z istotą sprawy w rozumieniu takim, jakim są zarzuty postawione oskarżonym. To po pierwsze. Po drugie, sąd wskazuje, nie chcę tego robić dzisiaj i wydawać postanowienia w tym zakresie, bo to byłyby tylko nadmiernie formalne decyzje, ale jeżeli sąd ma procedować wniosek w takim zakresie, wniosek dowodowy w takim zakresie, jak on został złożony, to sama informacja i wniosek, żeby sąd pouczył w trybie artykułu 399 Kodeksu Postępowania Karnego o możliwości zmiany kwalifikacji prawnej czynu, jest oczywiście niekompletna, bo to sąd może pouczyć, jeżeli sąd uzna, że jest taka potrzeba. Na razie uznaje taką potrzebę prokurator. Nie usłyszałem wniosku o zmianę opisu czynu, jak i zmianę kwalifikacji prawnej. Jeżeli taki wniosek formalnie zostanie złożony, to sąd się wtedy wypowie w zakresie też wniosku dowodowego. Co więcej, jeżeli ma wpłynąć wniosek o zmianę opisu czynu i kwalifikacji prawnej, to tak jak już wskazywałem tutaj w postanowieniu, zakres sprawy, bo sąd może i opis czynu zmienić, i kwalifikację prawną, ale nie może przekroczyć zdarzenia historycznego, nie może odnosić się do czegoś więcej niż zdarzenia historycznego, o które zdarzenie historyczne, o którą czynność, zestaw ruchów, która jest opisana zarzutem, o którą z oskarżeniem wystąpił oskarżyciel. Więc
jeżeli ma być wniosek dowodowy w takiej formie, to musi być też wniosek o zmianę, tak to traktuję, o zmianę opisu czynu i to w sposób bardzo konkretny, bo sąd musi wiedzieć, o jakie zachowania, z jakiego dnia, w jakim okresie czasowym, gdzie popełnione, bo tak czy inaczej dojdzie do sytuacji, gdzie będzie oceniana możliwość właśnie zastosowania artykułu 399 w zakresie tego, czy poruszamy się w obrębie skargi, czy się nie poruszamy. Dlatego też sąd postanawia wniosek dowodowy rozpoznać w późniejszym terminie, kiedy zostanie on uzupełniony w takim zakresie, o jakim mówię, czyli w terminie 7 dni wskazanie czego i w jakim zakresie miałyby dotyczyć dowody. Jednocześnie wydaje się, że z tym wnioskiem powinien wpłynąć pisemny wniosek, który będzie procedowany również, ale to jest już po stronie oskarżyciela, czego ma dotyczyć. Bo rozumiem, że w tej chwili może się pojawić opis, że dotyczy obecnych zarzutów, ale anturaż tej sprawy coś mi mówi, że chodzi o postępowanie oskarżyciela w takim zakresie, że będzie chciał dokonać, będzie chciał wnioskować o inną ocenę prawną, kwalifikację prawną, a przede wszystkim to w tej chwili z tego wniosku nie wynika, czy wszystkich oskarżonych dotyczy, czy tylko konkretnych osób. Więc obecnie się tym wnioskiem zajmować nie będziemy. Czy pani prokurator doręczy odpis, czy pan mecenas już nie chce w tej chwili, w takiej sytuacji? Chcę. Czy pani prokurator doręczy panu mecenasowi odpis wniosku? To bardzo proszę. Panie Łukaszu, na którą godzinę świadkowie mieli być? Na godzinę 11, tak? Staje świadek Kamil Syler i zeznaje. Proszę pana, zechce pan przekazać, pan jest rodzajem wolontariusza, który jakąś pomoc świadczy cudzoziemcom, którzy znaleźli się w Polsce? Tak, jestem mieszkańcem pogranicza polsko-białoruskiego. Mieszkam około 5 km od granicy i od września 2021 roku jestem zaangażowany w pomaganie ludziom w lesie, w różnych aspektach, również jako pełnomocnik i również terenowo po prostu właśnie w lesie. Jeszcze raz, i również co, przepraszam? Terenowo, czyli z plecakiem w lesie i również udzielanie pomocy w domu, jeżeli to było konieczne, czyli w sytuacji, kiedy na przykład cudzoziemiec nie był w takim stanie, że kwalifikował się do hospitalizacji, ale nie można było zostawić takiej osoby w lesie. Czyli te swoje czynności wykonywane przez siebie, te czynności fizyczne, jakieś działania, określiłby pan w jakiś konkretny sposób, że wykonuje pan jakie działania, czynności? Czyli mieszczące się czynności pod opisaniem, że to jest pomoc humanitarna, czyli w sytuacji takiej, gdzie występuje jakieś zagrożenie dla tych osób, tak? Konkretne. Tak, zagrożenie zdrowia albo nawet życia, bo też takie były sytuacje. Proszę pana, czy zdarza się, że pan się po kogoś udaje, żeby zawieźć do Straży Granicznej w jakimś celu te osoby, tych migrantów? Kilka razy proponowałem taką czynność, natomiast Straż Graniczna nie przyjmowała takiej pomocy. Ale pytam, czy tak było? Robił pan taką czynność, wykonywał pan? Podejmował się pan takiej czynności? Tak, natomiast to było na prośbę policjantów, nie strażników granicznych. Rozumiem. Czyli otrzymywał pan jakąś wiadomość, że znajduje się gdzieś jakaś osoba, która przekroczyła granicę nielegalnie i co? Odbierał pan ją i zawoził do Straży Granicznej? Jeżeli wolą tej osoby było złożenie wniosku o ochronę międzynarodową, o to właśnie pytam. To wtedy, tak pan robił? Tak, to wtedy byłem gotowy do takiej czynności. Natomiast... A w marcu 22 wykonywał pan tego rodzaju czynność właśnie? Czyli odebrał pan kogoś i zawiózł do Straży Granicznej? Tak, wykonałem taką czynność pod Bielskiem Podlaskim. Dostałem pineskę z prośbą o ujawnienie kobiety z trójką dzieci. Od kogo ta pineska pochodziła? Było z telefonu alarmowego Grupy Granica. Grupy Granica, tak? Tak, tak. Czyli taka, powiedziałbym, że standardowa sytuacja, jeżeli chodzi o samą procedurę, bo
Należałem do osób, które występowały pod nazwiskiem i imieniem od samego początku. W związku z tym byłem często proszony o to, żebym ujawniał takie osoby w lesie. Miał kontakty bezpośrednio ze Strażą Graniczną albo policją. Czyli pojechał pan w miejsce wskazane jako pineska w telefonie. Kogo tak. pan podjął na miejscu? To była obywatelka Iraku, pani Sulejman, z trójką dzieci, których płci nie pamiętam. Duże te dzieci? To były małe dzieci, najmłodsze mogły mieć 2-3 lata, starsze 5-6 podejrzewam. Czyli w takiej rozstrzale wiekowym od 2 do 6 lat, tak? Tak, I tak myślę. ta trójka dzieci była pod opieką pani Sulejman, obywatelki Iraku. Tak, były w lesie z matką. Powiedziała, że chciałaby złożyć wniosek o ochronę międzynarodową. Miałem taką informację już wcześniej. A z nią pan rozmawiał? Nie. Od koordynatora Grupy Granica i w związku z tym pojechałem samochodem już przygotowany na transport dzieci do placówki straży bądź komisariat, czyli zabrałem z sobą foteliki i poddupniki. Jeszcze raz, dokąd? Foteliki i poddupniki zabrałem, bo byłem przygotowany na transport dzieci ewentualny do komisariatu policji albo do placówki straży Gdzie pan granicznej. te osoby zawiózł finalnie? Po telefonie na 112 umówiłem się na czekanie w lesie. Przyjechał patrol Straży Granicznej. Okazało się, że ten patrol nie poszukiwał tej osoby, tylko innej osoby z Etiopii, kobiety. Powiedzieli, żebym czekał dalej. Pojawiło się 2 policjantów w samochodzie osobowym. Oceniliśmy, że nie są w stanie przewieźć tej czwórki, w tym trójki dzieci. Zaproponowałem, że zabiorę dzieci do samochodu i matkę, bo mam sprzęt do przewożenia dzieci. Czyli foteliki. Tak, i poprosiłem o asystę i policjanci powiedzieli, że to się dobrze składa, bo oni rzeczywiście są przygotowani. Gdzie państwo pojechaliście? Pojechaliśmy do Bielska Podlaskiego na komisariat. I tam pan zostawił te osoby? Zostawiłem te osoby, pytałem, czy mogę wykonywać czynności jakieś, bo jestem pełnomocnikiem tej pani. Ona podpisała mi pełnomocnictwo Kiedy? w lesie. Wcześniej czy w lesie? Podpisała w lesie. Zawsze była taka... to były pierwsze czynności, jakie się wykonywało z takimi osobami, żeby też zabezpieczyć ich bezpieczeństwo, bo to był czas dosyć trudny na granicy. Była strefa zamknięta. Zaraz o tym porozmawiamy. Proszę pana, podpisała w lesie i pan to pełnomocnictwo gdzieś złożył tego dnia? Tego nie pamiętam. Możliwe, że wysłałem skan do placówki, bo tak robiłem zwykle. Czyli zostawił pan te osoby w komisariacie policji, w Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim? W Bielsku Podlaskim, tak. Zapytałem, czy jestem potrzebny do jakichś czynności. Powiedziano mi, że nie, więc... Proszę pana, czy pan z którąś z tych osób, którą przewoził później, rozmawiał i mówił, że jedzie pan ich zawieźć do... no właśnie, do policji, czy do Straży Granicznej? Czy oni to wiedzieli, czy pan im o tym mówił? Czy wy żeście w ogóle mieli jakąś możliwość komunikacji między sobą? Rozmawiałem z tą panią za pośrednictwem tłumacza, żywego człowieka, do którego przez telefon zadzwoniłem w lesie, tak. I wyjaśniłem, jaka jest sytuacja, jakie mają opcje, co się wydarzy później. I że jestem gotowy do transportu razem z policją bądź Strażą Graniczną. Pani wyraziła zgodę, czyli potwierdziła wszystkie informacje, jakie uzyskałem wcześniej z Grupy Granica, że ta osoba chce się ubiegać o ochronę w Polsce. Czyli chce złożyć wniosek na ochronę międzynarodową. Więc spotkanie było spokojne, była pełna informacja, pani nie była przesadnie zdenerwowana, była po prostu, wiedziała, co się wydarzy. Mówiła, że to jest całość jej rodziny, czy że ktoś jeszcze gdzieś w nią podróżuje albo oczekuje? Mówiła, że jest jej mąż i 4 dzieci, którzy są już w dyspozycji Straży Granicznej. Rozumiem. Miała dokumenty? Nie pamiętam. A miała czyjeś inne dokumenty jeszcze ze sobą? Też nie pamiętam. Wypełniła dane w pełnomocnictwie. Nie pamiętam, czy to było przy użyciu dokumentów, czy nie. Rozumiem. Pan ma taki sposób działania, że jak pan przyjeżdża i podejmuje te osoby, to wtedy dzwoni na 112, czy też zawozi na przykład do Straży Granicznej i nie dzwoni? Chodzi mi o taką kwestię, czy
przejazd, jak pan podejmuje decyzję, że pan gdzieś przewozi te osoby, które pan podejmuje, zabezpiecza się pan od strony, że informuje jakieś organizacje, organa, funkcjonariuszy, że będzie przewoził takich ludzi na wypadek, gdyby został pan zatrzymany przez Straż Graniczną, policję i tak dalej? Zdarzyło się kilka razy, że przewoziłem ludzi do Straży Granicznej. Znaczy nie przewoziłem, chciałem przewieźć, to o tym wspomniałem już. W 2 tylko przypadkach zdarzyło mi się jechać z asystą. Natomiast przewoziłem też raz osoby do mojego domu. Osoby, które nie były w stanie chodzić, były ciężko pobite. Jedna osoba była praktycznie prawie że niewidząca. Czyli ponieważ... rozumiem, że czasami podejmuje pan sam decyzję, że pan przewozi na zasadzie okoliczności mnie chronią tego, co się dzieje. Stan tych ludzi, okoliczności, jeżeli zostanę zatrzymany, to jestem w stanie się wytłumaczyć, dlaczego to robią tak, na takich zasadach to działa? Tak. Z pana punktu widzenia? Tak, dopuszczałem takie w tamtym czasie, zwłaszcza jeżeli chodziło o czas zimowy, czy wczesnowiosenny, czy jesienny, dopuszczałem możliwość przewożenia ludzi w celu ratowania ich zdrowia lub życia. Czyli tak, ta sytuacja, jak zrozumiałem, była jedną z 2, kiedy pan jechał z eskortą. Wiózł ludzi, będąc eskortowanym przez funkcjonariuszy polskich służb, tak? Mundurowych. Więc w jakiś sposób pan zapamiętał to zdarzenie. Jaka była wtedy pogoda? Było zimno, ale słonecznie, tak pamiętam. Ale zechce pan to zimno sprecyzować, bo dla kogoś z Włoch zimno to zupełnie co innego niż dla Fina. Miałem kurtkę, więc mogło to być kilka stopni. Jeszcze raz, jaką? Kilka stopni mogło być powyżej zera. Powyżej zera, tak? Coś padało, śnieg, deszcz w tym czasie? Tego dnia, kiedy ujawniałem, nie. Nie, tak? Czy w jakim stanie byli psychofizycznym ci ludzie, których pan spotkał tam wtedy, tego dnia? Byli w dobrym stanie, dlatego że otrzymali wcześniej pomoc, mieli ubrania, które widać było, że otrzymali od moich znajomych z sieci pomocowej. I byli odżywieni, w sensie mieli zapasy jedzenia ze sobą. Proszę pana, te osoby, które pan przewoził, połączyły się z drugą częścią rodziny? Ma pan jakąś wiedzę na ten temat, czy nie? Nie jestem pełnomocnikiem męża, a kontakt mi się urwał. Nie jest pan pełnomocnikiem? Nie jestem pełnomocnikiem męża. Kontakt z tą panią mi się urwał. Straż Graniczna kolejnego... Czyli nie wie pan generalnie, czy się połączyło? Nie wiem, co się wydarzyło. Dobrze. Wobec braku pewnych szczegółów odczytamy pana zeznanie, sąd odczyta pana zeznanie, które złożył pan na etapie postępowania przygotowawczego, karta 756. Na pytanie od słowa czy znane, zaraz powiem dokąd. Na pytanie, czy znane jest panu nazwisko? Tak, znam to nazwisko. W tym momencie przesłuchania okazano świadkowie tablice poglądowe 1, 2, 3 i 4 i zadano pytanie, czy świadek rozpoznaje osoby, których wizerunek jest umieszczony na tablicach. Pan odpowiedział, rozpoznają kobietę z tablicy poglądowej numer 1. Dzieci z tablic numer 2 i 3 nie rozpoznają, ale potwierdzam, że w lesie była kobieta z trojgiem dzieci, z 2 chłopcami i dziewczynką. Rozpoznaje dziecko z tablicy numer 4. Na pytanie proszę odpowiedzieć o okoliczności, które miały miejsce w marcu 22, w których uczestniczyła oraz o okolicznościach, w których zostało podpisane pełnomocnictwo. Dostałem informację przez komunikator sieci pomocowej, że w lesie koło Bielska Podlaskiego jest matka z dziećmi, których trzeba ujawnić Straży Granicznej. Zgodziłem się pojechać. Ta aplikacja to był sygnał. W tej wiadomości na sygnalu było też napisane, że ta pani jest rozłączona z mężem i innymi dziećmi, które przebywają na jakiejś placówce Straży Granicznej. Kobieta zdecydowała się dołączyć do męża. Nie pamiętam, kto wysłał tę wiadomość na grupę. Miałam uczestniczyć w ujawnianiu matki z dziećmi, które znajdowały się w lesie. Dostałem lokalizację, na którą mam jechać. Na tej lokalizacji znalazłem rodzinę. Zadzwoniłem na alarmowy 112 i poprosiłem o przyjazd Straży Granicznej. Podałem personalia tej pani. Po około godzinie przyjechał patrol policji. Porozumiałem się z tą panią przy pomocy tłumacza języka kurdyjskiego telefonicznie. Miałem samochód 7-osobowy i zaproponowałem, że wezmę tę rodzinę i przewiozę ich własnym samochodem. Zawiozłem ich na komisariat policji w Bielsku Podlaskim, przekazałem rodzinę wraz z ich pakunkami przy drzwiach do komisariatu i odjechałem. Więcej z tą rodziną się nie widziałem i nie kontaktowałem. Czy w dniach poprzedzających zatrzymanie tej rodziny lub w dniach następnych kontaktował się pan, to pytanie, z panią Ewą Morus-Pietrzyńską.
Nie przypominam sobie, że miał taki kontakt, natomiast wiem, że cała rodzina kurdyjska była przewożona co najmniej 2 samochodami. Nastąpiło zatrzymanie części rodziny, a samochód z matką i dziećmi uciekł. Nie wiem, kto ich przewoził i nie wiem, dokąd udało im się odjechać. Jedyny kontakt z tą rodziną miałem w lesie. Nie wiem, co się z nimi działo przed moim przyjazdem i ujawnieniem ich policji. Nie miałem żadnego kontaktu z mężem tej pani. Do słowa tej pani 757 karta. Tak pan zeznawał? Tak. Potwierdza pan? Potwierdzam. Potwierdzam odczytane zeznania. Proszę pana, tu dzisiaj wynika z tego, że była asysta, czyli coś więcej się działo niż tylko dowiezienie do komisariatu policji, tak? I było tak, jak dzisiaj pan to pamięta, bo tutaj o tej asyście nic nie ma, że policjanci jechali, asystowali, pan wiózł. To, znaczy to jakby jedno z drugim... Proszę pana, to nie jest zarzut, ja tylko ustalam, jak przebiegało zdarzenie. Pominąłem taką informację, Czyli było że... tak, jak dzisiaj pan zeznał, że policjanci konwojowali. Tak, to jest uzupełnienie tej informacji z protokołu, że była asysta policji. Proszę pana, ten zapis końcowy, że nie przypominam sobie, że miał taki kontakt z jakąś rodziną kurdyjską i tak dalej, to ten zapis dotyczy, bo to jest tak zapisane, że treść można różnie interpretować. Jak pytano o panią Keczyńską, Moros Keczyńską, a potem pan o tej rodzinie kurdyjskiej mówił, to o tej rodzinie mówił pan w kontekście, że to są ci ludzie, druga część rodziny tej pani, którą pan odwiózł z dziećmi do komisariatu policji w Bielsku, czy to jest jakaś sytuacja wiążąca się z panią Moros Keczyńską? Nie, to było ciągle o tej samej rodzinie, dlatego że sprawa była znana kilku osobom. Była to sytuacja dosyć nietypowa, dlatego że było bardzo dużo dzieci. Myślę, że dlatego właśnie też tę sprawę zapamiętałem. To, że osoby były przewożone czasami, wywożone ze strefy. Czyli ta informacja dotyczy tej drugiej części rodziny, o których mówiła kobieta, którą pan przewoził, tak? Że to jest ten jej ewentualny jej mąż i dzieci. Czy nie? Czy mógłby pan sędzia przytoczyć jeszcze raz to zdanie? Proszę pana, jest tak. Kończy się ten opis przez pana następująco. Więcej z tą rodziną się nie widziałem i nie kontaktowałem, bo to jest ten opis ludzi z lasu, tak? W cudzysłowie to nazywając. I teraz jest pytanie, czy w dniach poprzedzających zatrzymanie tej rodziny lub w dniach następnych kontaktował się pan z panią Ewą Moros Keczyńską? I pan odpowiada, nie przypominam sobie, żebym miał taki kontakt. Natomiast wiem o tym, że cała rodzina kurdyjska była przewożona co najmniej 2 samochodami i nastąpiło zatrzymanie części rodziny, a samochód z matką i z dziećmi uciekł. Nie wiem, kto ich przewoził i nie wiem, dokąd udało im się odjechać. Jedyny kontakt z tą rodziną miałem w lesie i nie wiem, co się z nimi działo przed moim przyjazdem i ujawnieniem ich policji. Nie miałem też żadnego kontaktu z mężem tej pani. Więc nie wiem, jak interpretować ten zapis. Czy to jest jakieś zdarzenie, w którym pan uczestniczył i zakłada, czy domyśla się, że ten samochód, co uciekł, to mogli być ludzie z drugiej części tej rodziny, której pan wtedy przewoził. Czy chodzi o zupełnie inne zdarzenie? Bo jak pan widzi, no jest to niejednoznaczny bardzo zapis. Rzeczywiście mogłem być nieprecyzyjny, mówiąc o tym. Pamięta pan, o czym pan mówił wtedy? Tak. Mówiąc, znaczy w tych kilku zdaniach jest używane przeze mnie słowo rodzina w podwójnym znaczeniu. Raz mówiłem o całości i to mówiłem... Ale o jakich ludzi chodzi? O drugą część rodziny tej osoby, tej kobiety z dziećmi, którą pan przewoził, czy o inne? Wtedy, kiedy mówiłem o przewozie, który się nie udał, to miałem na myśli całą rodzinę. Natomiast mówiąc o rodzinie w lesie, do której pojechałem, to myślałem tylko wyłącznie o matce i 3 dzieciach. Rozumiem. Czyli nie należy tych 2 opisów łączyć jako jednej rodziny. Tak? Kontekst jest oczywisty. To była jedna rodzina. Natomiast ja nie spotkałem nigdy, ani wcześniej, ani potem... Męża z dziećmi. Męża z resztą dzieci. To oczywiste. Dobrze. Pani prokurator, pytania? Proszę bardzo. Przed kim uciekali? W tamtym czasie miałem bardzo ograniczoną wiedzę na temat tego zdarzenia. Generalnie osoby, z którymi miałem kontakt i rozmawiałem o tym, raczej przekazywały domysły i plotki, bo nie wiedziały, co się wydarzyło. Rozmawiałem też z Ewą Moros Keczyńską już po fakcie
Natomiast Ewa była bardzo dyskretna i nie chciała obciążać po prostu osób, ponieważ no jest taką osobą, która po prostu też myśli o innych. Powiedziała mi, że im wiem mniej o sprawie, tym lepiej, dlatego że w tamtym czasie była tak duża opresja państwa i nie byliśmy pewni, co się może wydarzyć nam, pomagającym. Ciągle słyszeliśmy o 8 latach pozbawienia wolności za pomaganie. Mój dom był nadzorowany przez Straż Graniczną i wojsko przez parę miesięcy. W związku z tym, że działałem pod nazwiskiem i imieniem, więc nie uzyskałem w tamtym czasie żadnych informacji na temat tego zdarzenia. Z całą mocą podkreślam, że pełny skład grupy, która jest oskarżona, poznałem dopiero na etapie niniejszej sprawy. I tak naprawdę jedyną osobą, którą znam z tego grona, jest pani Ewa Moros-Kaczyńska. Znaliśmy się już wcześniej. Natomiast ta jedyna osoba, która ewentualnie mogłaby ze mną rozmawiać o tej sprawie, nie chciała mnie tą sprawą obciążać. W związku z tym nie byłem wtedy w stanie powiedzieć, gdybym był zapytany. I potem, kiedy byłem pytany przez 2 funkcjonariuszki Straży Granicznej, które były u mnie w domu i prowadziły przesłuchanie. Nie byłem w stanie podać żadnych szczegółów. Podałem ogólną informację o tym, że mniej więcej wiem, o co chodzi, dlatego że było oczywiste, że coś wiem, skoro jedną część rodziny ujawniam, a o drugiej wiem, że jest w innym miejscu i jest już w rękach Straży Granicznej. Granica grupa, tak? Dobrze zrozumiałam? Nie jestem formalnie członkiem Grupy Granica, natomiast jestem ciągle w współpracy. W sensie, że nie jestem członkiem ani fundacji, ani stowarzyszenia, które byłoby z Grupą Granica łączone w sposób jakiś formalny. Aczkolwiek jestem z tą grupą utożsamiany i z tą grupą od samego początku współpracuję. A zna Pan źródła finansowania tej grupy? Czy znam? Źródła finansowania Grupy Granica. Wiem, że Grupa Granica to jest zespół nieformalny. Każdy z nich prowadzi odrębną księgowość i część środków jest pozyskiwana między innymi z Fundacji Batorego, z tego co wiem. Z Fundacji kogo? Przepraszam, Batorego. Tak? Batorego. A część pochodzi po prostu ze zbiórek, w tym ze sklepu, który jest prowadzony taki dla osób, które chcą być elementem wolontariatu, ale nie przyjeżdżają na granicę. Czyli donatorzy wspierają, tak? Tak, donacje. Czy wie Pan, jaki był cel podróży tej rodziny irackiej, zanim zostali zatrzymani przez Straż Graniczną? Dokładnego celu podróży tej rodziny konkretnej nie znam. Natomiast wiem, jaki był cel przewożenia czasami innych osób, albo wynoszenia innych osób ze strefy zamkniętej. Celem było to dotyczyło tej rodziny konkretnie? Nie. Powiedział Pan, że z kobietą, którą Pan przywoził, porozumiewał się za pośrednictwem jakiejś osoby, która posługiwała się jej językiem, tak? Tłumacza. Tak, tłumacz. Dobrze. Czy z tym tłumaczem miał Pan kontakt telefoniczny? Dobrze zrozumiałam? Telefoniczny, tak. Dobrze. Czy to był numer polski, czy numer zagraniczny? Nie pamiętam. Tłumaczy miałem około 10 może wczytanych do telefonu. Raczej mogły to być numery polskie, mogły to być numery zagraniczne. Raczej to były polskie, dlatego że tłumacz ten był w Polsce i tłumaczyłem mu po polsku, co chciałbym, żeby przekazał tej rodzinie. A czy spotkał się Pan kiedyś z takim dokumentem jak instrukcja dla kierowcy wydaną przez Grupę Granica? Nie. A jak długo mieszka Pan w strefie przygranicznej? Od 2015 roku. A wcześniej gdzie Pan mieszkał? W Warszawie. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Obrona, tu są pytania. Dziękuję. Czy Pan dzisiaj jest w stanie rozpoznać te osoby? Czy... Funkcjonariuszki Nie, te osoby przewożone, te zdjęcia kobiety i tych dzieci, które Pan ujawniał, tak jak Pan to określił. Jestem w stanie rozpoznać kobietę i najmłodsze dziecko, chłopczyka. Dobrze. Zapraszam Pana tutaj bliżej. Pokazano świadkowi karty z akt sprawy od 760, a teraz powiem dokąd. Tak? Poznaję. Matka dzieci? Matka dzieci. Nie. Kojarzę.
jedno z dzieci przewożonych przez matkę? Nie kojarzę. Dziękuję bardzo, zechce pan wrócić. Zapiszemy tak, okazano 760 do 763. Świadek zeznaje. Karta 760 to matka przewożonych dzieci. Rozpoznaje chłopca z karty 762. Dzieci z karty 761 i 763 nie kojarzę. Tego chłopca pan kojarzy natomiast, tak? 762. To już, znaczy, tak mi się wydaje, że kojarzę, to już trochę czasu minęło. Tak mi się wydaje, że kojarzę. Bo tego wspomniał pan, że nie. Było najmłodsze dziecko, które mnie zaczepiało, w sensie, że miało kontakt ze mną, chciało słodycze, uśmiechało się. To mogło być to dziecko, ale nie jestem pewny na 100%. W 100% pewny nie jestem, ale tak te osoby kojarzę. Teraz już naprawdę dziękuję panu za przybycie do sądu i poświęcony czas. To wszystko. Dziękuję bardzo. Na dzisiaj. Proszę bardzo. Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi raban. Ten kanał możesz wspierać na portalach subpi.pl i Buy Coffee. Szczegóły w opisie filmu. Aktualne wiadomości z pogranicza polsko-białoruskiego, reportaże i rozmowy znajdziesz na stronie czabanrobiraban.pl. Powstała dzięki wsparciu programu grantowego Media Lokalne na rzecz Demokracji Journalism Fund Europe. Napisy do materiałów wideo na kanale Czaban robi raban tworzy Fundacja Technologie dla Ludzi. Dziękuję za wsparcie Joannie Klimowicz, Małgorzacie Rycharskiej, Fundacji Wolno Nam i Stowarzyszeniu Ku Dobrej Nadziei. Oprawę muzyczną moich reportaży zapewnia Studio Soho Film i Multimedia z Poznania. Twórca kanału Czaban robi raban, nagrodzony diamentem Patronite i wyróżnieniem Fundacji Polkul. Piotr Czaban, dziennikarz, obywatel roku 2023. Tytuł przyznany przez Towarzystwo Dziennikarskie za odwagę, wytrwałość i bezkompromisowość. Piotr Czaban, laureat Nagrody Fundacji dla Migrantów Dobry Start. Honorowym patronem kanału Czaban robi raban jest Piotr Nagłowski. Emil Hakim al-Sam Marraj. Do grona moich patronów należą Paweł Jastrzębski, Patrycja Ślosarczyk-Zenker, Krzysztof Esz, Bartosz Kuźmiński, Dariusz Szary, Daniel Żamojduk, Katarzyna Skakki, Tomasz Urban, Staszek Wasilkowski, Sławek Stocki, Ania Ramut, Ewa Szymańska, Małgorzata Wróblewska, Anna Papież, Michał Grech, Manuela Prekiel, Magdalena Falkowska, Agata Kęsy, Anna Masłowiec, Miłosz Krawiecki, Iza Tarasewicz, Paweł Trzciński, Piotr Matecki, Krzysztof Pajak, Dariusz Szary, Katarzyna Skakki, Stanisław Choeft, Michał Grech, Anna Kulikowska, Adam Szajna, Lesław Kostulski, Krzysztof Nowakowski, Michał Kulka-Kowalczyk, Iga Pękalak, Jerzy Iwaniuk, Irmina Jakoniuk, Urszula Kołodziejczak, Joanna Kompa, Maciej Reputakowski-Madej, Aśka Plata, Kacper Gontar, Anna Machcewicz, Małgorzata Maj, Leleks 200, Małgorzata Grzankowska, Barbara Majewska, Sebastian Iwaniec, Grzegorz Paprzycki, Adam Karpiuk, Zofia Malcher, Zbigniew Sadowski, Witold Ściślak, Jan Kaliszewski, Jarosław Magielski, Katarzyna Woch, Ewa Jeronim, Małgorzata Pietrowska, Wawrzyniec Mąkinia, Anna Guzek, Olga Hajda, Darek Mickiewicz, Ruslan Abdullah, Katarzyna Mitros, Krystyna Kilde, Małgorzata Szczecina, Krzysztof Jania, Weronika Szawara, Adam, Anna Domanowska, Jakub Górnicki, Grażyna Przybyszewska, Iwanka Sudek, Katarzyna Szastok, Klara Półmrok, Julita Białobłocka, Robert Gola, Gabriela Wiktorowicz, Danuta Dowiat, Karolina Kuzema,
Barbara Joanna Mrozińska-Badura, Mateusz Wojak, Patrice Senecal, Paweł Pacyński, Arvo Pole, Jerzy Machnikowski, Małgorzata Staszewska, Barbara Pomorska, Małgorzata Kłuszewska, Agnieszka Wrzaskowska, Majka Duczko, Adam Myk, Beata Walatek, Wiesława Grecka, Agnieszka Kurzyńska, Paweł Smater, Janusz Bójko, Urszula Keczma, Anna Langowska, Marek Durski, Anna Dormajer, Beata Sójka, Tomasz Zduński, Andrzej Marszałek, Krzysztof Dziedzic, Maciej Śliwa, Marzena Potepa, Jolanta Tomczak, Lucyna Kielmińska, Jadwiga Jędryjas, Agnieszka Będkowska, Anna Pasikowska, Anita Poddębniak, Antoni Komasa-Lazarkiewicz, Piotr Szyndlarewicz, Bożena Nowak, Marcin Pankał, Ania Pieńkowska, Krzysztof Biniarz, Jolanta Malinowska, Dariusz Dudojć, Krystyna Kozioł, Helena Szlezak, Darek Łankowski, Jacek i Anna Czernuszenko, Ewa Łabus, Wioletta Chrost, Maciej Żurek, Genowefa Nowak, Maria Szyszko, Hanna Kotowska, Jakub Bielikowski, Joanna Tyszczuk, Dorota Lubiewska, Dawid Weisbrod, Bogna Badowiec, Anna Mrowiec, Joanna Karbowska-Bebel, Aleksandra Bolczyk-Szephert, Marlena Fatyga, Basia Madej, Katarzyna Więciorek, Aleksandra Lipowska, Marcin Pyrzyk, Ewa Tarasewicz, Bartosz Romanek, Maciej Handzlewicz-Wacławek, Gosia Adamczyk, Agnieszka Wolska, Iwona Skoneczna, Agnieszka Grondas, Aga Lys, Adhina Jędrzejczyk, Kasia Kruszewska, Magdalena Babral, Karolina Górecka, Tomasz Białecki, Basia Andrysiak, Paweł Podkościelny, Dariusz Grochal, Krystyna Ostrowska-Cichocka, Katarzyna Pasek, Ola Okońska, Agata Sulikowska-Dejena, Dorota Gabała, Agnieszka Laska, Ania Rabczyńska, Monika Uziębło, Małgorzata Majewska, Anna Mazan, Ludmiła Śliwieńska, Wiola Hitro, Maciej Jasiuczenia, Ewa Schmidt-Mendoza, Marita Adamska, Anna Oryńska, Tomasz Czech, Magda Zielińska, Wojtek Buczyński, Joanna Przewłocka, Kryśka Zdziechowska, Marek i Magda z Torunia, Katarzyna Mielec, Agnieszka R. Jobda, Wojtek Trzciński, Michał Słowik, Justyna Rochon, Iza Brodnicka, Anita Głowińska, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Agata Bonenberg, Gosia Drozd, Katarzyna Szatyłowicz, Tomasz Barczak, Magdalena Klemensowicz, Magda Czarkowska, Marta Wieszczycka i Ewa Wdowiak. W ostatnim czasie na portalach Buy Coffee i Subpi.pl wsparli mnie Gabriela Wiktorowicz, Sławomir Grabowski, Małgorzata Sajkiewicz-Kręt, Agata Kęsy, Piotr Jasiewicz, Kamil Syller, Michał Strokowski, Katarzyna Dawidowicz-Boginie, Stanisława Szymańska, Agnieszka Wrzaskowska, Marek Męczyński, Natasza Zarzycka, Sylwia Ptaszyńska, Joanna Szczygieł, Andrzej Żwawa, Bogusława Grec, Janina Falkowska, Paulina Domin i anonimowi darczyńcy. Wszystkim Wam dziękuję z całego serca. Jesteście częścią redakcji Czaban robi raban. Do usłyszenia i do zobaczenia.